Cześć, witam Was z pokładu Audi Q5. Samochód z silnikiem benzynowym 2-litrowym TFSI o mocy 252 koni mechanicznych. Więcej o parametrach później. Chcę Wam powiedzieć, co się będzie działo. Tak trochę nietypowo, bo ten test będzie długodystansowy, można powiedzieć. Jadę tym samochodem do Szwajcarii. Mój pierwszy etap podróży to Norymberga. W tej chwili jestem po 780 km jazdy od Warszawy i chcę Wam powiedzieć, jak to auto sprawowało się na autostradzie, bo oczywiście jadę wyłącznie autostradami. Od stolicy mam cały czas praktycznie co najmniej 2 pasy, w tej chwili 3 w Niemczech. Obecnie piękna pogoda, w związku z tym, jak to w Niemczech, cisnę 160. Wcześniej właściwie nie jechałam więcej niż 130. W tej chwili po tych 6 godzinach i 10 minutach jazdy komputer pokładowy pokazuje mi, że jechałam średnio 130 km na godzinę i zużyłam przez ten czas 11 litrów na setkę. Wydawałoby się, że dużo, ale pamiętajmy, że jednak jest to ciężkie nadwozie, wysokie nadwozie. W Polsce było sporo ulew i takich silnych podmuchów wiatru, ale ten samochód i tak zachowywał się wówczas bardzo stabilnie. Natomiast ja też mam dość ciężką nogę i przy tych 160 na godzinach w porywach do 80 zdarza mi się, to po prostu musi być okupione takim zużyciem paliwa. Dużą część tej trasy jechałam na adaptacyjnym tempomacie. On utrzymuje taki dystans do poprzedzającego pojazdu, jak zadam w komputerze, jak zadam w tym tempomacie. Mam 3 możliwości ustawienia tego dystansu. Na tym najkrótszym, który osobiście lubię najbardziej, trzeba się liczyć z tym, że podjeżdżając do samochodu, oczywiście mając zdjętą stopę prawą z pedału przyspieszenia, musimy się liczyć z tym, że samochód dość mocno nam zahamuje i można rzec w ostatniej chwili. Jeżeli nie lubimy tego hamowania, musimy ten dystans w komputerze zwiększyć. Jeżeli nie mamy ustawionego tempomatu włączonego, to i tak na head-up displayu, na wyświetlaczu przeziernym również komputer nam pokazuje, że na przykład zbyt blisko jesteśmy w tym momencie do samochodu poprzedzającego i wyświetla nam takim czerwoną grafiką migającą, że powinniśmy się nieco oddalić. W tej chwili jadę sobie 140, włączam na 150, powiedzmy 160 tempomat wajchą, ustawiam tę prędkość. I niestety nie mogę, ponieważ mam ograniczenie do 80. Tempomat to zauważył i hamuje dość znacząco, ze 140 do 80 i jadę sobie spokojnie. Mam w tej chwili ten dystans ustawiony na najdłuższy, skrócę go maksymalnie, bo przy tej prędkości nie ma sensu, żeby był aż tak daleki. I moi drodzy, ponieważ to są roboty drogowe i mam pomarańczową
linię wytyczoną przez drogowców i ona jest inna od tej białej, która jest tradycyjnie, no to tutaj ten tempomat troszkę może wariować, bo musi mieć bardzo konkretne dwa wytyczone pasy jazdy, aby utrzymywać auto w swoim pasie ruchu. Wtedy tak naprawdę sam skręca, nie musimy tutaj monitorować pracy ani dodawać gazu, ani hamować, bo wtedy przerwiemy pracę tempomatu, ani też właściwie kontrolować kierownicę. Czasem system oczywiście przypomina, żeby złapać kierownicę, czy aby na pewno nie usnęliśmy na przykład, czy nie usypiamy. Wtedy oczywiście, jeżeli taka sytuacja się zdarzy, że nie zareagujemy, wtedy włączy awaryjny, zjedzie na pobocze i wezwie pomoc, bo oczywiście jest tutaj tak zwany SOS i można się w każdej chwili połączyć z odpowiednimi służbami w danym kraju. W nawigacji oczywiście wszystkie przydatne informacje, mamy wskazania, gdzie możemy zrobić postój, także podaje szczegóły tego postoju, czy można się przespać, czy można zatankować, czy jest to po prostu toaleta pod chmurką jedynie. Mam wszelkie możliwości wyświetlania grafiki w 2D, w 3D, mam też oczywiście możliwość wyświetlania grafiki z Google Earth. Mogę sobie również na Virtual Cockpit pokazać tę mapę. Wówczas zajmuje ona cały wyświetlacz. Jest to bardzo przyjemne. Jednocześnie oczywiście na head-up display mam wskazania nawigacji. W tej chwili mam też ustawione, żeby pokazywała mi się prędkość i oczywiście ograniczenia prędkości, czyli znaki drogowe także. Co jeszcze? Mam oczywiście tutaj możliwość ustawienia trybów jazdy, Drive Select. Mogę to zrobić z poziomu tutaj panelu centralnego i wówczas wybieram wśród wielu trybów, o nich trochę później. Ja w tej chwili praktycznie przez cały czas jechałam na trybie Efficiency, czyli takim, który wydajnościowym. Innymi słowy, zachowuje jak największy zasięg, sugeruje na przykład, żeby klimatyzacja była w trybie Eco, bo i takie jest ustawienie klimatyzacji, takie oszczędzające, że się tak wyrażę. Wszystko po to, żeby jak najdłużej jechać tą autostradą, nie musieć non-stop tankować. Do Norymbergi, do mojego celu, zostało mi jeszcze tylko 100 km. W międzyczasie chcę Wam powiedzieć, co robię na pokładzie, jadąc tyle kilometrów. Oczywiście słucham muzyki, mam tutaj audio Bang & Olufsen, więc gra po prostu doskonale. Ponieważ jestem w Niemczech, to jakoś naszło mnie na słuchanie Rammstein i tu naprawdę konkretnie słuchać te wszystkie dźwięki. Mam oczywiście, nie wiem czy też tak macie, ale słyszałam, że wiele osób tak ma, że jem żelki. Polecam. Nie jest to żaden product placement, nikt mi za to nie zapłacił, po prostu uwielbiam żelki i mam wrażenie graniczące z pewnością, że sprawiają, że chce się jechać to raz, dwa, nie usypia się, bo cały czas się gryzie. No i oczywiście cukier, wiadomo, równa się energia. Woda, polecam popijać non-stop wodę, to też dobrze robi, zwłaszcza jeżeli jeździmy z włączoną klimatyzacją, to jest jednak dość suche powietrze i warto się nawilżać od środka. Co jeszcze? O muzyce wspomniałam, o piciu i jedzeniu wspomniałam. Oczywiście należy to robić w granicach rozsądku. Skończyło mi się ograniczenie na 80, teraz mam ograniczenie do 120, auto samo przyspiesza.
Więc jak to czuć? Normalnie jakbym jechała, nie wiem, 120. Również we wnętrzu tego tak bardzo nie czuć. Nie słychać tego opływającego powietrza, mimo że jest to jednak dość wysokie nadwozie. Uważam, że bardzo zdrowie. Teraz wcisnęłam do oporu kick down, na piątkę zrzucił. Mam już 200. No cóż, troszkę słychać powietrze, ale jeśli chodzi o komfort, nic, zero, nul. Ekstra. 230. 5, 6, 7, 8, 240. 243. Nic więcej. Nic więcej. 243. Okej. To by było na tyle. Niestety to już koniec mojej przygody ze Szwajcarią. Mam nadzieję, że to nie jest mój ostatni raz w tym kraju. Jestem już praktycznie pod Warszawą. No i to jest również koniec mojego długiego testu Audi Q5. Na pytanie, czy polecam ten samochód do takich podróży, odpowiem, no jasne, jak najbardziej. Pojemny bagażnik, adaptacyjny tempomat, świetne multimedia i komfort podróżowania na każdym fotelu, także na tylnej kanapie. To wszystko czyni ten samochód wręcz idealnym. A cena? I tak zainteresują się kupnem tego samochodu jedynie osoby, które rozważają wydatek ponad 200 000 złotych na auto. Z 2-litrowym benzynowym silnikiem Q5 można kupić od 208 000 złotych, ale gdy je doposażymy, to specyfikacja może grubo przekroczyć 300 000. Czy warto zainwestować taką kwotę w prawie idealny sprzęt do podróżowania? Moim zdaniem tak. A jednak znalazłam wadę tego samochodu, mianowicie dość spory, wysoki próg załadunku. Ja w tej chwili wrzucam lekką torbę i nie mam z tym problemu, ale w momencie jak podróżowałam, a na długie dystanse właśnie przeznaczony jest również ten samochód, no to wrzucenie do kufra ciężkiego pakunku, walizki zapakowanego po wręby, tak jak te kobiety potrafią być ubezpieczone na każdą możliwość, no może przysporzyć trochę trudu. Na szczęście Audi wiedziało o tym i postanowiło tutaj z poziomu bagażnika zamontować obniżanie tego auta i tutaj ten tył się w tej chwili obniża dość znacząco. Wcześniej auto tutaj na wysokości progu sięgało mi do biodra, w tej chwili to już jest połowa uda, tutaj mniej więcej, więc naprawdę, o, jeszcze się troszkę obniżyło, naprawdę na oko z 20 cm. Dzięki temu wrzucenie tych ciężkich kufrów nie będzie już takim problemem. To już niestety koniec mojego testu Audi Q5 wiodącego trasami Polski, Austrii, Szwajcarii oczywiście i Niemiec. Przejechałam tym samochodem ponad 3000 km drogi. Były autostrady, były szutry, były drogi podmiejskie, ale i co najważniejsze górskie serpentyny. I wiecie co? Za chwilę będę musiała rozstać się z tym samochodem i zrobię to naprawdę z żalem. Po prostu jest mi smutno. Ten samochód zawiódł mnie w niesamowite zakątki Szwajcarii i nie tylko. Nigdy nie zawiódł. Dbał o mój komfort. Frajdę z jazdy. Pamiętacie te tam 230 z groszami. A że kilka kwestii wymaga przyzwyczajenia, tak jest zawsze. W każdym razie to jest zdecydowanie auto, które mogłoby zagościć w moim prywatnym garażu. Już teraz zapraszam Was na film pokazujący najważniejsze punkty trasy Grand Tour of Switzerland, która wiedzie najpiękniejszymi drogami, przełęczami i atrakcjami Szwajcarii. Będzie mniej samochodowo, a bardziej turystycznie, za to z urzekającymi widokami zza okien Audi Q5.